Cześć! W tym filmie zobaczycie prezentację oraz test przetwornicy firmy Shijia o mocy 1500 W. Zapraszam do oglądania. Firma Shijia z siedzibą w Szanghaju specjalizuje się w produkcji falowników, w tym falowników z czystą falą sinusoidalną o różnych mocach i przeznaczeniu. Przetwornice tej firmy posiadają wiele zabezpieczeń, w tym zabezpieczenie przed przeciążeniem, nadprądowe, zabezpieczenie przed wysoką temperaturą, przed zwarciem, przed odwrotnym podłączeniem akumulatora, zabezpieczenie przed wysokim i niskim napięciem akumulatora. Aby przetwornica działała, należy podłączyć do niej akumulator. Akumulator użyty w filmie ma pojemność 105 Ah i jest to akumulator rozruchowy. Do testów został udostępniony przez firmę Leszczuk Akumulatory z Bytomia. Do zastosowania z przetwornicami lepsze są akumulatory tzw. głębokiego rozładowania. Taki akumulator różni się konstrukcją od tradycyjnych akumulatorów, które są nastawione na rozruch. Konstrukcja akumulatorów głębokiego rozładowania przystosowana jest do pracy w różnych warunkach. Mają o wiele większe życie cykliczne w porównaniu do standardowych akumulatorów. Niestraszne im głębokie rozładowania, które w przypadku akumulatorów rozruchowych mogą doprowadzić do uszkodzenia akumulatora. Zawartość opakowania. Instrukcja obsługi w języku angielskim i chińskim oraz 4 bezpieczniki topikowe o wartości 40 A. W zestawie znajduje się pilot przewodowy zdalnego włączania i wyłączania przetwornicy. Przewody przyłączeniowe do akumulatora. Podłączamy przewody od strony niskiego napięcia. Czerwony to plus, czarny to minus. W zestawie nie ma klem do podłączenia akumulatora. Należy dokupić je osobno. Koszt zakupu takich klem to około 10 zł.
Włączamy falownik. Na panelu czołowym oprócz gniazdka znajdują się dwa wyświetlacze. Górny pokazuje napięcie wyjściowe, a dolny napięcie na akumulatorze. Jest przełącznik załącz-wyłącz oraz dioda pracy i dioda alarmu. Znajduje się też gniazdko typu telefonicznego do podłączenia przewodowego pilota. Sprawdzimy teraz, czy rzeczywiście na wyjściu jest napięcie 230 V o przebiegu sinusoidalnym. W tym celu przyłączymy oscyloskop. Wszystko się zgadza, częstotliwość 50 Hz, napięcie 230 V, a fala sinusoidalna wręcz wzorcowa. Parametry napięcia są więc takie same jak w gniazdku w domu. Możemy podłączyć każde urządzenie, może to być zarówno silnik, jak i grzejnik. Przeprowadzę teraz szereg testów z obciążeniem. Na amperomierzu i woltomierzu tablicowym będziemy obserwować napięcie i natężenie prądu na wyjściu z przetwornicy. Przy pomocy tej wtyczki przyłączona jest rozdzielnica. Przy pomocy amperomierza cęgowego będziemy mierzyć natężenie prądu pobieranego z akumulatora. Wartość natężenia prądu wyświetlana będzie na smartfonie w aplikacji. Na początek grzejnik. Maksymalna moc to 1200 W. Moc przyłączonych odbiorów będziemy obliczać według tego wzoru na podstawie wskazań mierników. Współczynnik mocy cosinus phi przyjmiemy w obliczeniach jako 1. Moc po stronie prądu stałego obliczymy na podstawie wskazań miernika cęgowego oraz miernika na przetwornicy. Jak widać, przetwornica z akumulatorem o pojemności 105 Ah i przyłączonym do niej odbiornikiem o wartości 1200 W radzi sobie całkiem dobrze. Zarówno napięcie, jak i natężenie prądu ustabilizowały się. Dołożymy kolejne obciążenie. Jest to lokówka o maksymalnej mocy 1000 W. Mamy tu obciążenie rezystancyjne, a więc cosinus phi równy jedności. Uzyskaliśmy obciążenie równe nominalnemu przetwornicy.
Po przekroczeniu obciążenia włącza się alarm niskiego napięcia wejściowego, a następnie przetwornica wyłącza się. Przy podłączeniu obciążenia moc ciągła tej przetwornicy to 1500 W, a sprawność powyżej 90%. A to kolejny test. Znowu lokówka o mocy 1000 W. Oraz toster o mocy 750 W. Spróbujemy upiec chleb w tosterze, a dodatkowo będziemy włączać lokówkę. Czas pracy przetwornicy przyłączonej do akumulatora o określonej pojemności oblicza się w następujący sposób. I tak po pewnym czasie chleb upieczony, a włosy wysuszone. A oto kolejny test, tym razem z użyciem autotransformatora. Stopniowo będę zwiększał
obciążenie do momentu wyłączenia się przetwornicy. Na początku testu, gdy akumulator był w pełni naładowany, natężenie prądu po stronie 230 V wynosiło 7,5 A. Teraz, gdy akumulator jest już trochę rozładowany, natężenie prądu po stronie 230 V, które maksymalnie możemy uzyskać bez wyłączenia przetwornicy, to 7 A. Teraz przeprowadzimy testy już bez maksymalnego obciążenia, ale za to z urządzeniami, dla których przebieg sinusoidalny ma znaczenie, czyli silniki. Silnik asynchroniczny jednofazowy klatkowy. Wiertarka komutatorowa. Szlifierka, moc 750 W.
oświetlenie LEDowe i żarowe. I na koniec lutownica transformatorowa. Jak mogliście zaobserwować, każde z urządzeń przyłączonych do przetwornicy działa. Jedyny warunek to, aby nie przekraczać dopuszczalnej mocy, czyli 1500 W. Włączymy teraz w szereg amperomierz, aby sprawdzić dokładnie, jaki jest pobór prądu na biegu jałowym. Natężenie prądu wynosi powyżej 0,7 A, a więc jest dość spore. Dobrze, że dołączony jest do urządzenia pilot przewodowy. Można w ten sposób bardziej kontrolować przetwornicę. Wyłączyć ją, gdy jest nieużywana. Dla zainteresowanych tak wygląda urządzenie po zdjęciu obudowy. Na moim kanale prezentowałem już przetwornicę, która miała napisane 3000 W. Wtedy myślałem, że jest to wina akumulatora, że nie mogę osiągnąć pełnej mocy tej przetwornicy. Myliłem się jednak. Tamta przetwornica, mimo że napis był 3000 W, to mogła osiągnąć maksymalną moc 1500 W. Producent falownika Shidzia deklaruje moc ciągłą 1500 W i jak mogliście przekonać się na filmie, osiąga tę moc. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!